Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie w zakupie korzystaj z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź kupuj na Enewie. Kto jest panem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej? Każdy sobie panem w naszej Rzeczpospolitej. Otóż to, każdy zostawia łapę w górę i soczysty komentarz pod tym filmem dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Witam serdecznie, Potop Total War, najnowsza wersja, troszeczkę odcinków naraz nagrywam. No bo trzeba się przygotować i w sumie tam trzeba tak, więc troszeczkę do przodu nagrywany jest, ale cieplutko witam, przypominam o wszystkich linkaczach potrzebnych i tych mniej potrzebnych w opisie, warto zerknąć, aby być na bieżąco i tanie giereczki łapać. Proszę Państwa, ugasiliśmy jeden pożar, który tam gdzieś jeszcze lekutko się tli, ale to tlenie poszło na tereny mołdawskie. Więc to jest dobra wiadomość, a natomiast wybucha drugi pożar i to chyba groźniejszy, mianowicie wojna z carstwem rosyjskim. I my musimy troszeczkę się przygotować, troszeczkę zmienić nasze plany, naszą taktykę. Bo z kozakami to walczyliśmy giga-armia na giga-armię, w sensie ich to było mnogu, a nasze po prostu były duże armie, a tam to w jakichś hordach ci kozaki biegali. O, w ogóle austriacka flota dogoniła mołdawską flotę u bram Kijowa. Jak to abstrakcyjnie wygląda. Taktyka będzie taka, że też się podzielimy. Zrobimy, że Jeremi Wiśniowiecki przejmie całe konie, całą kawalerię naszą. Właśnie, rozkaz jak oczekujecie z godziny na godzinę. Będziecie ścigać te oddziały moskiewskie, które nam się po kraju rozlewają. Natomiast Mikołaj Potocki z całą piechotą i artylerią uderzy na ruskie miasta. Miłościwy panie, A szpieg coś powie? Bo w sumie nie sprawdzaliśmy. wasza miłość. Aha, wasza miłość. Albert Kraszewski. Pytanie, czy też fałszywe dokumenty. Spoko. Ty na razie jedyne, co masz robić, to rozpracować nam sieci dróg i miast w Imperium Rosyjskim. Przy okazji kolejnego szpiega byśmy machnęli. To by się... A właśnie, ja kupców nie robiłem. Powinniśmy kupców klykać. Czemu ja kupców nie klykam? I te wozy husyckie trzeba by wysłać. Wozy husyckie, znaczy wozy taborowe. Jeżeli to są wozy taborowe, jak ci mieli kozacy, to nie wiem, albo oni mieli z nich korzystać, albo one są słabsze, a jeżeli to są jak nasze taborowe, bo są kozackie i taborowe, dwa rodzaje tej modyfikacji. My moździmy moździezie! Tylko, że to strasznie będzie spowalniać naszą armię. Pytanie, czy ciepiemy husarię, czy moździerze? Zabójca, kapłan, kupiec. Kupca zrób. Po ile kupiec? Po 550 florenów. Właśnie, jak zwykle jest znajomy końca tudury, teraz jest znajomy budowniczego. Znajomy Boba budowniczego. Wielki rynek, chociaż kurde, ten Toruń, populacja mi się nie podoba, że tu nie rośnie. Warsztat piwowara, o. Piwo... werbunek. Albo w końcu coś robimy do rekrutacji jednostek, albo do tańszego utrzymania. Albo więcej żyta. 2137 Wilno! Następny papaj z Wilna. O, nasz papaj. Polsko-litewski papaj. Tu też populacja nie rośnie. Też dostajecie farmy. Farmy dostajecie. W tych miastach granicznych możemy coś sensownego zrekrutować. A te miasta graniczne to takie, bym powiedział, takie mocno granicznie, w Wilnie. O dobra, zrobimy te wozy taborowe, powiedzmy w 2 liczbach, przetestujemy, zobaczymy jak działają. Widzę, że Wilno jest ładnym ośrodkiem werbunkowym na północ i tutaj są unikalne oddziały. To akurat jest spoko, a to jest już często na modyfikacjach mediewalowych. W zależności od regionu mamy różną pulę jednostek, powiedzmy jakiś tam kor polski, ale też mamy lokalne swoje, co jest fajne, co jest dobre. Było miejsce słynnej bitwy, wy lecicie na odsiecz oblężonemu Smoleńsku. Pyk, dzień dobry. Wy wchodzicie do Połocka. Dostaniecie kolejne oddziały husarii i spróbujemy... Jest tu szpieguch. Szpiegucha byśmy potrzebowali, nie, spokoju nie macie. W Wilnie można by było zrobić szpiega, tylko że to mi jedną turę zabierze z Mińska. Dobra, to mi z Mińska. Bo to jest tak, to jest Pskowszczyzna, Połock, znaczy Psków, to jest Łuki, Łukowski, Twerowski. Gdzie tu są te osady? Łuki mogą być tu, bo tu idzie droga, albo Łuki mogą iść tu, bo tu idzie droga. Dobra, na razie mamy 2 połockie, smoleńskie fortece, mucio importante, obsadzone. Kniaź Jarema ściga to, co nam się po kraju pałęta i w sumie możemy zacząć od bitwy. Będziemy szarżować naszą husarią i pancernymi. Nie chłodź, zapnę.
Niech osapnę. Roztętegowałem armię. Te, które mobilizowaliśmy z fortów, żeby gajać kozaków. Jak kozacy przekroczyli granicę, to już jest nasz problem. Radziwiłł idzie na Azow, ty idziesz głębiej, a tutaj sobie bitewkę stoczymy. Zobaczymy, czy taki podjazd samej kawalerii da radę, żeby po Kresach Rzeczpospolitej szybko się przemieszczać Jeremi Wiśniowieckim i odbijać te armie, które tutaj nam się zakorzeniły. Ty, poczekaj, bo ja tego wcześniej nie zauważyłem. Kawaleria, jak ta generalska, jak nie jest generałem i nie ma tej trąby, znaczy tej umiejki, to wy możecie mur włóczni robić? To się formacja klina. Jak mur włóczni? Czekaj, to kliknij, co tu się wydarzy? Mur włóczni. Co wy tu zrobicie? Ej, no to jest mur włóczni, oni nie mogą biegać. Ej, coś mi się tu nie zgrywa. Fajny ten potop, ale wydaje mi się, że momentami lekutko coś tu pobagowane, Takie mam wrażenia drobne. No, troszeczkę pobagowane, bo teraz tego muru włóczni nie mogę wyłączyć, ale dobra, jest jak jest. Jak mawia klasyk. No to co, panowie? Szarża. Szarżujcie tutaj, wy wjeżdżajcie w pierwszy oddział, kolejny oddział, bo to są włócznicy. Czekaj, to są włócznicy czy berdysze? To są berdysze, dobra, no to te berdysze jeszcze takiego damaga kołem nie powinny robić. Tu piękna szarża husarii będzie, powolutku, w formacji włóczni. A, bo oni się odwracili i w nich strzelają, no dobra, mam nadzieję tylko, że ta kula dziś nie trafi zagubiona. Ale oni tak mieli odwracać uwagę. Ten pierwszy oddział rozbity, no wy mieliście jechać dalej właśnie, żeby się nie zatrzymać na tym pierwszym oddziale. Tutaj najlepsza szarża husarii, jaką widziałem. Kopie postawili, dojechali. Hit! Tegom chciał. Dobra, wrogi generał Polek, pułkownik Josław Krasz. Proszę bardzo, i tak miała wyglądać ta bitwa, a nie jakiś zbagowany mur włóczni na kopiach husarskich, który zbagował nam całą bitwę. Polacy z husaria z obu stron, a w środku Moskale gnębieni, niszczeni, aby naszą piękną Rzeczpospolitą w wielkości zachować i przed rozbiorami uchronić. Pięknie, żem powiedział, i pięknie nasza husaria razem z pancernymi zmasakrowali Moskali. Poddajcie się! Chociaż możecie się nie poddawać, bo i tak czekają was paliki na tych, którzy przeżyją. No i tak można bitwę toczyć. No i będziemy tak robić, że jak oni będą, Ruscy próbują robić małymi stakami, atakować na gigantycznej granicy między naszą kochaną Rzeczpospolitą a tym gównem na wschodzie, no to będziemy robić takie mobilne podjazdy kawalerii i będziemy im te niewielkie staki po prostu łapać. A jeżeli będzie duża armia, no to po prostu sprowadzimy dużą armię, no ale duża armia rosyjska będzie się wolno przemieszczać. Także będziemy mieli więcej czasu i myślę, że taka taktyka powinna spokojnie się sprawdzić. Paliki, Jerema, woła paliki. Tu jeszcze jedna armia idzie. I ta armia jest taka, że znowu mi zamek zasłania, więc nie wiadomo co tam się znajduje. Dobra, wejdźcie na razie do Czernichowa. Do Czernichowa sobie wejdziecie, poczekacie jedną turę. Może w Czernichowie coś zrekrutujemy, żeby was pomóc? A, pchnierzy koronni tylko są dostępni. No dobra, to jest tyle, jeżeli chodzi o tą turę. Szpieguch nam tutaj wszystko ładnie rozświetla. Ty szukasz dalej jakichś wolnych fortów, co by może splądrować. Połocki ogarnięte. Na razie armii szwedzkiej na granicy nie widać. Nie skipujemy tury, bo jeszcze trzeba rozgromić armię oblegającą Smoleńsk, a to dosłownie jest jakiś plebs ruski z tej strony. A więc nasze moździerz i nasze śmieszne, bo z Rosją walczymy za pomocą polskiej katiuszy organkowej. No dobra. Będziemy walczyć o przerwanie oblężenia Smoleńska. Strasznie górzyste te mapy, a oponent lubi od razu się rozstajać na wzgórzu. Także będziemy musieli do niego podejść i ściągnąć go z tego wzgórza za pomocą naszych moździerzy. Jak nie będzie chciał zejść, no to będziemy jego bombić, aż będzie musiał zejść. Przy okazji na plecach wyszedł garnizon ze Smoleńska. Tutaj mamy tą milicję maźniczą. Zobaczymy jak te granaty będą rzucać w postaci tych maźnic. Oho, nasze moździerze zaczynają strzelać. Zobaczymy jak będą trafiać pod górę na wzgórzu. No lecą? One powinny polecieć po... O!
No idealnie trafiliście, gdzie nikogo nie ma. Jakbyście trafili w środek oddziału wroga, to myślę, że damage byłoby sążne, a na pewno przyzwoite. Podejdźmy... Czekaj, ty masz tymi katiuszami dostęp do jego pierwszego oddziału? To strzelaj po tej ruskiej straży. A moździerze niech walą tutaj w środek. O, lecą, dobra, katiusze z przodu, piu, 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 kuleczki. Ależ pięknie fruwają, ależ piękne damage. I jeszcze oddział z tyłu dostaje, ej, idealnie. I nawet w jednej salwie aż tak dużo amunicji nie zużyli. Troszeczkę się pocisków zatrzymuje. Ej, jak to masakruje, druga salwa już połowy oddziału nie ma. Nice, tegom chciał. Ej, piękne są te wielkie organki. Nie wiem, czy wielkie organki możemy dalej też rekrutować. Tu jeszcze jest w ogóle ogień zaporowy. Natomiast zwykłe organki możemy rekrutować. To ja żem wydział. Te organki nawet przestrzeliły przez całą armię i nasze jednostki z tyłu trafiły, co ze Smoleńska wyszły. Co ty gadasz? A, ależ to jest mocarne. Uha! Podoba mnie się to. Polska przewaga ogniowa. Nie tylko husaria, a też porządne warganki. No i moździerze, które jak trafią, to trafią, ale muszą trafić. O! Napalmem! Husarią i napalmem w ruskich. O Jezus, jakie to piękne. Jakie to piękne. Zakochałem się w tym. Już wiem, jakie templatki armii będziemy robić, ale ładne efekty. Ej, podoba mi się ten moździerz. Przesadzony, ale piękny. Moździerz lub lód ognisty. Jezus. Dobrze, żeśmy na początku, bo to na start mamy w Smoleńsku jako garnizon, jedną i drugą artylerię, że ja tego nie ciągnąłem na Kijów, tylko zostawiliśmy tutaj. Wow, jak jakieś pociski kasetowe. Jakie piękne. Majestatyczne. Tylko organki pod górę nie strzelają, bo niestety krzywizna terenu mocno ogranicza. Spróbujcie jeszcze troszeczkę podejść. Znaczy nie podoba mi się, że wróg stoi i daje się strzelać. On powinien w tym momencie zacząć działać, nas raszować, a nie stać na wzgórzu, bo ja mogę po prostu stać i w niego strzelać, aż nam się amunicja skończy i dopiero wtedy dobić to, co zostanie. Ale póki co chcę jeszcze przetestować te organki, bo też wydają się mega mocne. O, ale tutaj siurnęło akurat jak przechodzili. O Jezus. Jeszcze trzeba by przetestować te maźnice. Ona się tam już zaczęli strzelać. Dobra, podbiegnij i rzuć maźnicami w tych włóczników. Wy zaszarżujcie, pyk. Czemu wy dostajecie damagę? Czyżby Katiusza was strzela? Nie wiem, coś was strzeliło? A bo tu Ruscy mają i wy nie macie zasięgu na tych ruskich? O kurde, co to jest? Piechota ruska, strzelcy. Ale ci ta piechota ruska masakruje w strzelcach. To ja nie wiedział. Ja nie znał ich potęgi. No dobra, to posyłamy już naszą piechotę chyba do strzału. Zacznijcie strzelać. Husara niech się toczy pod górę. A z tej strony... A tu w sumie stójcie, tylko na jednej flance na razie ruszymy do ataku i tutaj nasze maźnice biegną. Spróbujcie tutaj w tą piechotą ruską rzucić tymi maźnicami. I wy organkami tu walić. I możesz na prawą flankę oponenta. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Te maźnice to jest garnizon, jak trochę ich poginie, to nic się złego nie stanie. No rzucaj. Wy wbiegnijcie w pierwszy oddział. Oj, bo wyrzucacie akurat jak nasza husara dojeżdża. Dobra, nie rzucać. Gdzie te maźnice są? Tu. Tu rzucać tymi maźnicami. Dobra, pyk. Ogniem i husarią. Oponenta zmiażdżymy. Rzucaj ta maźnica. Pokaż. Wy będziecie mieli te bombki, nie? No, klasyczne. Rzucaj zanim dobiegną. O mój Boże. Dobra, to straszne nieporadne jest. Dobra, bo tutaj jeden oddział husarii trochę napalmu i ci Ruscy to w ogóle spanikowali totalnie. Także przestańcie już strzelać tymi katiuszami, bo ja widzę jak nasz generał nagle dostaje. Także Nyszlisen. Husarią robimy robotę. A! Pieczony husarz! Jakby tam generał poległ, to by było fatalnie. No i po bitwie. Ej, piękne to jest.
Spróbujcie jeszcze w tych rzucić, uciekających. Rzucicie? O właśnie, no to jak myślałem, oni takimi będą granatami ręcznymi rzucać. Na postawce mediewala to chyba Mongołowie czy Tatarzy mają dostęp do tego. To jest dosłownie to samo. No bo maźnice to były takie zrzucane no one są w Panu Wołodyjowskim fajnie pokazane. A tutaj mają jakieś ręczne granaty. Ale podoba mi się to pole bitwy. O, zgasło akurat, ale przez długi czas się utrzymuje. Ej, dobre to jest i to ma dużo amunicji. Bardzo dużo. Bo jak my ostatnio graliśmy Sarzon Total War i też były organki, to tam bardzo szybko się kończyła amunicja. Chociaż tam były tylko zwykłe organki, a tu mamy wielkie organki. Ale sporo amunicji mają. Dobra, git. Dobra bitwa. Execution. Execution. Dobra, wejdźcie na razie do Smoleńska, odpocznijcie sobie. Kolejne miejsce słynnej bitwy. Rekrutacja, to może serpentynę byśmy też ładowali. Robili tutaj armię artyleryjską do walki z ruskimi. Ej, podoba mi się ta modyfikacja. W sensie są pewne problemy, mankamenty, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakiś balans. I trochę 2 razy mi skraszowało. Ale spoko. Na pewno jakiś powiew świeżości. Nie podobają mi się ceny wieżyczek. To jest jedna rzecz, która na pewno mi się nie podoba. Wieżyczki na pewno za drogie. Bernard Drzewiecki, też dawaj na wschód. Do jutra mamy spokój, właściwie. No nie do jutra macie spokój. Tylko trzeba ciągnąć na sieć zaporowską. Skipnij turę. O, pełna armia ruska, dobra. Etap problem. Iwan Chowański. Macie jeden oddział serpentyny, masę ruskiej straży miejskiej, to są włócznicy, nie? Trochę kawalerii. Generał wroga czym jest? To jest straż przyboczna i to jest kawaleria ciężka, tak? Kniaziowski ród Chowańskich. Szaborownik. 10% premii do gotówki uzyskanej z grabieży. Dobra, wycofaj pułkownika Teodora. Ej, dużo tych ruskich zaczyna się robić, dobra. Dobrze, żeśmy szybko stłumili powstanie kozackie. Może kozacy by chcieli teraz zawieszenie broni? Z powrotem pod kołderkę miłości króla naszego jaśnie panującego. Dobroczyńca, kandydat, dobra, dawaj go. Nowa misja, wyślij emisariusza do Republiki Weneckiej. Właśnie, bo tutaj zapomniana Anna Katarzyna, która ma 32 lata, ma miłość na boku. Znalezienie miłości na swoich własnych warunkach uczyniło ją szczęśliwą, ale gdy tylko któryś z dodatków odkrył prawdę. Urok -1. Płodna dyplomata, potencjalnie zdezorientowana. Rodzona negocjatorka. Urok 2. Brakuje jej gracji i wdzięku innych dam dwor. No 32 lata. Trzeba by jej znaleźć jakiegoś wykrytego agenta. Oho! W Poznaniu. Poznań ukrytą opcją szwedzką. Brandenburczycy, Prusacy przemierzają nasze ziemię, ale my mamy tam te wszystkie pakty, że mogą przemieszczać się bez problemu, więc to chyba nie psuje naszych relacji. Ten jest zgoniony. Kurde, znowu jak oni się respią. Chłopów chcą zmienić. No chłopów. Ta armia kozacka gdzieś tu zniknęła na Mołdawii. On sam nic raczej nie zrobi. Brzuchowiecki, piękne nazwisko. Taniec zgoniony, nowa misja, spoko, spróbujemy to zrobić. Wieści rodowe, fajnie, raport budowlany, budują się, więcej żyta, Polska żytem stoi. Dyplomatyczne wieści, sojusz pomiędzy Toskanią a Sabaudią i Brunszwikiem a Prusami. Brunszwik jest też, o w Wilnie się wozy doborowe zrobiły. Brunszwik jest też sojuszem Szwecji. Troszeczkę niebezpieczna tendencja, Brandenburgia, Szwecja, Brunszwik na północy. Troszeczkę niebezpieczna tendencja, jakby patrzeć. Pokaż te wozy. Wilnie. Wozy taborowe. Trzymanie 200. Atak przeciwko żołnierzom 20, przeciwko budynkom. Pociski mogą razić kilku ludzi, skuteczne przeciwko pancerzom, duży zasięg nie może się ukrywać, nieskuteczne przeciwko żołnierzom. No dobra, spróbujmy te wozy taborowe wrzucić do armii. Tu jest ta duża armia Iwana. Ty tą kawalerią naszą pancerną podjazdem. O, kolejny osady odkryliśmy, Czerkas. Szukam, czy tu nie ma jakichś za darmo fortów do zajęcia, żeby poplądrować. To jest Janusz Radziwiłł, który ruszył na Azow. Trzymaj oblężenie. Jak nie będzie dużego garnizonu,
Nieprzyjaciel się odgrodził i drwi z Dowódca nas. frakcji. Będzie, no ile to się będzie bronić? 9 tur, no to możemy to szturmować. Tu zostały 4 tury w Bakczysaraju. No to jest mocniejszy garnizon strzelcy. Chociaż ci łucznicy? Piechota salbarcka. Zobaczymy, jakie statystyki mają ci łucznicy. Patrząc, że to już nie jest era średniowieczna, więc nie mamy pancerzy, tylko biegają sobie w ładnych Każdy kubraczkach sobie wszyscy, w panem większości. Rzeczypospolitej. To tacy łucznicy mogą nawet ładne damagę robić naszym strzelcom. Zwłaszcza na murach rozstawiani. Właśnie, będą mogli z murów strzelać w tej fortecy. Wasza miłość. Co mój hetman chce, to czynię. Sługi gotowe. Relacje pogorszone? Imperium Osmańskie. A, bo my granicę naruszyli. Tu jest przejście z Poberża na Krim. Tu jest przejście, tu rozumiem, za rzeką. Jaki jest sens? To powinno do rzeki być linia tego, prowincji. Czemu ten budziak, prowincja turecka, aż za rzekę zachodzi? To tam trzeba korektę granic zrobić. Pójdziemy gdzie trzeba. Do Baru mi trzeba. Miłościwy królu. Wynasić Zaporowską jako zarządca. Trzeba na Zachodnia granica na szczęście jest dobra. Jakby teraz nam wybuchła wojna jakakolwiek, już nawet abstrahując od tych Szwedów na zachodzie, no to byłby problem. Oczywiście mamy jednostki po garnizonach porozrzucane, ale byłby problem. Tu gdzieś jeszcze jedną dużą armię widzieliśmy. Z fortu wychodziła w czasie zmiany tury. Nie wiem, gdzie oni są. Mikołaj Potocki, oblegaj Kursk. Kursk to mógłbyś w ogóle szturmować. Wasilij Burlialtin, szlachecka rodzina Burlialtinów. Wasza miłość. Wasza miłość, więcej szpiegów. Więcej siatki szpiegowskiej. O, właśnie, tu jest Białograd. Tu jest armia i tu jest niebroniona Pułtawa. Dobra, ale Pułtawa w razie czego może być przechodnia. Tu jest jakaś armia. Nie wiem, czy to się respi, czy to znowu coś przylazło. Czy w międzyczasie na tych bagnach Białorusi się działo. Bo to jest już większa armia. Przydałby się więcej kawalerii, więcej husarii. Strzelcy na pewno porozstawieni. Moglibyśmy. Miłościwy królu. To mi blokuje drogę mostową. Zdepczem, panie Eustachy, szarża. A, taka szarża, że to wszystko są rajtarzy. Cholipka, ja myślałem, że to są 3 oddziały husarii. Czyli nowi generowie to nie zawsze jest husaria. Chyba, że nowi generowie to zawsze rajtarzy, bo to jest 3 nowych generałów, jakich dostaliśmy już w czasie rozgrywki. No dobra, no chyba frontalna szarża na kilku włóczników jakiejś ruskiej straży garnizonowej chyba powinna być git. Oho, dobra, przed szarżą strzelają z pistoletów. Jeżeli ci strzelcy ruscy nie zdążą wypalić ze swoich samochodów, ale tam podlecieli w górę. Dobra, oni przyjmują szarżę i strzelają, co jest w miarę spoko, że pierwsze linie tylko blokują. O kurde, ale tamten środkowy oddział, który zaszarżował, trochę damagę otrzymał. Dobra, ale żeście złamali oddział strzelców. Wszystko złamaliście w tej szarze, ale ryzykowne, mógł polec jeden z generałów. Nabicie jeszcze tych włóczników. 2500 za takich ruskich chłopów? O, okup zaakceptowany, pierwszy. Do Nevela się wycofali. Szczerze? Szczerze, możemy na ruskich troszeczkę szekla golda przytentegować. Ty, nowy generał, też jesteś rajtarem? Pokaż, Bogdan Muszyński. Nie wiem, czy to są wszystko postacie historyczne. Najemnik kirasjerzy, najemna piechota, to są trochę najemników. Znaczy rajtarze, nie kirasjerzy. Czyli nowi generałowie to są bardziej rajtarze niż husaria, czyli trzeba uważać. No i... Kupiec, właśnie, kupiec. Ja zapomniałem o tym kupcu. 22 floreny tym to nie za dużo. 54 za Riba. Na Krymie nie ma jakiegoś... O, właśnie. 309, tania siła robocza. Tego bym chciał. Polska handlowa. Dobrze pamiętałem, że na Krymie mogą być ciekawe rzeczy. A zdaj żelazo? 97, to niewiele, ale może jak kopalenki w Krakowie się rozbudują, to będzie więcej szekla. 116 za wino. Węgrzyna będziemy sprowadzać, wino węgierskie. Mamy szekielki, a szekielki to inwestycje. Inwestycje to pieniądze, a pieniądze to szczęście, radość. Możemy zrobić autostrady, drogi przez Lwów. Fortów wokół Lwowa nie będzie, hehe, mało śmieszny żarcik. Natomiast będą drogi, które zwiększą handel pomiędzy Kresami, Galicją, Koroną, a jeszcze Węgrami. Patrz, co tu się jeszcze znajduje. Tu jest Woronesz. Dobra, więcej sił ruskich na plecach nie widzimy. Szpieg z Mińska wyruszył, jest na wysokości Płocka. Poczekamy jeszcze jedną turę. Niech nam zespotuje, jeżeli tu nie będzie większych sił, to myślę, że z Płocka możemy puścić małą kontrofensywę. W Smoleńsku na razie czekajcie.
Bo tutaj jeszcze coś się... Chociaż możemy wyjść temu naprzeciw. Połącz oddziały, zostaw tutaj powiedzmy tych... Tak jest, Krynica Mądrości. Zostaw tą Straż Miejską i rusz naprzeciw. Miłościwy królu. Miłościwy Tych generałów podziel na dwóch. Każdy sobie, pan. Jeden tu jeszcze jeden leci na wsparcie i powiedzmy mamy dwie armie takie na północy, które gdzieś tam w miarę sobie działają. Dobra, problem będzie jak będziemy chcieli coś dorekrutować, bo tu oddziały są naprawdę drogie. Husara kosztuje 5000. 5000. Najprostszy oddział milicji miejskiej strzelców 1500. Eta dużo szekla. Jedyne co, pierwsze jednostki jakie zrekrutowaliśmy chyba w tej kampanii są wozy taborowe. Także no, jest jak jest. Bo znowu zapomnę o Wazównie. Wejść do negocjacji z Republiką Wenecką. Prawa handlowe. Okej, informacje o mapie. No i może tą Wazuwnę byśmy za jakiegoś księcia weneckiego dorze wydali? 1000 za informację o mapie. Wrogowie Imperium Osmańskie, sojusznicy Cesarstwo Rzymskie, państwo europejskie, moglibyśmy z nimi sojusz machnąć. Dobra, zaakceptowane. Chcecie sojusz za księżniczkę? Bardzo wymagająca. A chcecie księżniczkę? Wymagająca byłaby Katarzyna. Ożeń dziedzica tronu z księżniczką. Zapłaćcie trybut 900 florenów przez 4 tury. Dobra, ale w zamian za sojusz. Git? No nie dogadaliśmy się. Mucio complitatone! Rozmowy, pertrakcje były. Proszę bardzo, Zagłobaki zadowolony. 500 florenów, 2000 szekla. Ty, no bo trzeba tą Wazównę gdzieś tam ulokować, bo ona już tam swoje lata ma. Może jakiegoś tego generała wykradnie, uwiedzie. Za nowe szekle kownie budujemy, jak to Polacy, żyto. Czy zmniejszenie podatków podniesie poziom? Nie, nie zwiększy. A wyższe? Też nie zmniejszą. No dobra, zostaw na razie jak jest. Flota ruska niestety blokuje nam jeden z portów. Handel z Gdańsku leciutko ucierpiał. Skipnij turę. Ale ci Ruscy mają parcie na Smoleńsk. Dobra, Fryderyk Mikołajewicz Sapiecha wróci, żeby Patrzcie mury. Bramy trzymajcie zamknięte. No na Kijów nam weszli bandyty jedne. Jarema będzie ich gonił. Opatrzcie mury. Bramy trzymajcie zamknięte. I na Połtawę idą. Ale wojna z ruskimi wybuchła. Jeszcze ci kozacy, którzy gdzieś tam wegetują. Kolejny generał, bierzemy. Osada oblężona, Smoleńsk, Carstwo Rosyjskie. Nowa misja, wyjścia emisariusza do papajstwa. Dobra, to od razu dawaj Wazównę do Papaja. Prawa handlowe za 100 szekli. Kontroferta, po prostu prawa handlowe, ale może się nie zgodzić teraz. O, zgodził się. Informacje o mapie za 1500. Zaakceptowany git. Sojusz może chcecie? Wymagający? Nie, dobra, ale misje zrobione, trochę szekli żeśmy ogarnęli. Dobra, to dawaj Wazównę dalej na południe. Albo tutaj właśnie do tych książąt włoskich. 500 florenów, 6000 łącznie, osada oblężona Kijów przez Carstwo Rosyjskie, raport z końca tury. Wieści rodowe, raport budowlany w Krakowie, kopalenki się zrobiły. No w Krakowie to moglibyśmy dużo porekrutować. Większe kopalnie, Ale różnica między tymi kopalniami, które kosztują 5200, a tymi, które mają, to jest 1000, powiedzmy, 1400 dochodu. A tu mamy 800, 900. Ale niby będą, bo handel boostować i kupca będzie można tu postawić. No dobra, daj te kopalnie, jak są to trzeba budować. Może to nie jest mina Stylit. Casa Dum i kopalnia Mitrilu w Krakowie. Wojna, Wenecja, Hiszpania i sojusz padł pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a Wenecją. Poczekaj, jest 1650. Na tronie Hiszpanii jest Habsburg, nie? O, ty, krucjatę możemy machnąć. Możemy machnąć krucjatę na schizmatyków prawosławnych? Nie możemy. Mamy tyle krzyżyków u Papaja. Niestety habemus Polakum nie jest możliwy. Mamy 3 kardynałów, którzy są niziutko. Moglibyśmy tych kapłanów przyspamić, żeby liczyć na więcej. Oho! Wróciły kozaki, większą armią. Krynica mądrości.
Krynica Mądrości zabrała armię z Kresów Wschodnich, a tutaj kozaki dalej się kręcą i idzie większa armia moskiewska. Księżniczka, misja zakończona sukcesem, Zagłoba zadowolony, droga zablokowana. Kurde, dwie nasze armie utknęły na Krymiu. Może z nimi zawieszenie broni, bo nie jesteśmy w stanie szturmować tych osad. No nie będziemy husarem i strzelcami szturmować murów. Raczej średnio mi się to widzi. Musimy trzymać oblężenia. Chcąc, nie chcąc. Tu idzie kolejna armia ruska. Jakieś osady mogą nam popadać. Jeszcze więcej Tatarów biega. 9 tur, 8 oblegania Azowa. No hit. Wedle rozkazu. Ty będziesz chodził i plądrował. O, taki forcik chcę zająć. Właśnie takich forcików darmowych szukam. Szpiegu, przede wszystkim pokaż, czy tutaj coś nas broni. Tu mamy wielkie łuki obok. O proszę, dobra, to od razu idziemy na wielkie łuki. Zostaw jeden oddział. Rozpocznie oblężenie wielkich łuków. I wozy taborowe za 3 tury do was dotrą. A wy musicie znowu ratować Smoleńsk przed oblężeniem. Ty, a teraz większy garnizon. Ciekawe, od czego zależy. Przed chwilą broniliśmy Smoleńska i zrespił się tylko milicja maźnicza, a teraz jeszcze 3 oddziały strzelców. Nic nie budowaliśmy, nie rekrutowaliśmy w Smoleńsku. Ciekawe. Grzybami, jagodami, no, żyję. Jagodami. Ej, no hit. Hit. Kiedyś tak robili filmy polskie, to ci aktorzy robili takie sceny, takie dialogi, że nawet wyjęte z kontekstu i wrzucone do gierki chwyta i pasuje. Poezja. Jagodami. Grzybami, jagodami, no, żyję. Jagodami. No hit. Dobra, nie będziesz handlował jagodami, a tają siłą roboczą spod Bakczy Saraju, rozumiesz? Coś musi pola żyta uprawiać. A polski chłop zbyt cenny. Dobra, mamy bitwę do stoczenia. Mamy bitwę do stoczenia i to może być bitwa mostowa na nasze nieszczęście. Więc może od tej strony lepiej zaatakować? Od strony miasta? Sobie panem w naszej A, tylko że tu nie będzie posiłków. A tu może być się tak zdarzyć, że będzie bitwa mostowa, na której raczej nie chcemy, bo mamy same konie. Bitwy mostowej nie mamy. Mamy za to kolejny szturm na wzgórze i na nasze szczęście Ruscy próbują z 2 stron nas blokować. To już często zauważyłem, że AI czasami sobie nie radzi wybitnie, jeżeli podzielisz mocno armię. Na przykład jak w tym przypadku nasze posiłki wchodzą, oni się miotają. Chociaż tu dobrze wykorzystać pewną taktykę, którą kiedyś omawiałem na odcinku specjalnym, taktykę dzielnej armii, właśnie gdzie szturmujemy takie wzgórza, gdzie dzielimy armię na kilka części i z kilku stron po prostu podchodzimy i zmuszamy wroga do tego, żeby gdzieś manewrował. Nie chodzi o to, żeby bagować oponenta jak w tym przypadku, bo to przypadkiem się zbagował, nie chcieliśmy tego. Chodzi o to, że on musi się przestawiać, nie ma jednej linii, ale musi z każdej strony, będąc zamkniętym na tym wzgórzu, niby pozycja defensywna, a tak naprawdę jest zamknięty i to my wybieramy z której strony i gdzie będziemy atakować, a on musi panicznie rozstawiać te jednostki. Dobra, nie ma to tamto. Husarzy do przodu. Gramy kartami jakimi mamy. Szarżujcie tutaj. Lipki niewiele was zostało, ale też szarżujcie. Tutaj ta milicja, straż miejska, niech biegnie, może zdąży na bitwę. I tu jest generał, straż przyboczna, pierwszy ruski generał, jakiś ważniejszy. To jest gwardia generalska? Co to jest? Nie, piechota carska. O kurde, ty. Piechota carska to są strzelcy. A to są tacy strzelcy z tymi berdyszami, nie? To Ruscy mieli, że tych strzelców łączyli z berdyszami. Dziwna fantazja, fanaberia. Oho, nasi pancerni. Dobrze. Ciśnij teraz po tym oddziale, ciśnij po tym oddziale. O, szarżuj rajtarami z drugiej strony. No i piechota trochę spóźniona. A, bo oni już spanikowali od tej szarży. No cóż, jest jak jest. Kniaź Jaryba to jednak kniaź Jaryba. Cała armia ruska panikuje poza generalicją. Ale z drugiej strony trzeba pochwalić, że często w Medievalu jest tak, że jak piechota, która może strzelać, dojdzie do walki z Warciu, to oni nie strzelają, a tutaj na tej modyfikacji, patrzcie, walczą z Warciu i ci rajtarzy, którzy nie walczą bezpośrednio na pierwszej linii, to jako oddział i tak sobie spokojnie strzelają. Wrogi generał Polek, pułkownik Bolisław. Pułkownik Bolisław. Dobrze, tegom chciał.
Да, отпустите нас. Da, puścicie nas. Король меня wykupит. Szekielek rodzi Nie no, to jest Jarema. Jarema nie handluje. Jarema na paliki nabija. Te dwie floty dalej tu stoją, cóż, jest jak jest. Dobra, Jarema wróci dalej, bo tu widzę, że jest kolejna, ale już większa armia. Dużo potężniejsza. Dobrze, że tu Hajbej sobie stoi i podziwia płynący Dniepr. Za 3 tury padnie Bakczysaraj. Mamy tu jakieś armie? Nie mamy już nic na Siczy Zaporowskiej Kresach. Potocki utknął pod Kurskiem. No, on ma armię do walki z Warcią, a nie do armii do szturmowania miast. Nie wiem, jaka musiała być armia do szturmowania miast. Jacyś włócznicy? No, nie mamy. No nie mamy czym szturmować tych miast. Dobre salwy, mości panowie. Kolejna obrona smoleńska. Ach, te organki, patrz jak fruwają Rus. Nie, to jest piękne. Our men have slain the enemy general. Nie, przegięte. Przegięte to jest. They lose their will to fight. Przegięte i to totalnie. Podoba mnie się. Ciekawe, jaką Szwedzi mają porąbaną artylerię. Płonący deszcz z niebios. Tak, konie padają, normalnie jak gatlingi strzelające w tych samurajów, pato. Dobra, w końcu się rozsierdzili. Rozsierdzili się i szarżują. Naprzód husaria, uderzać, Polacy. Walniesz jeszcze raz tego moździerza? Tu walniesz na The tego enemy are gatlinga? badly blooded. They have lost half their men. Okej, jeszcze zakręcił, tuż przed tym mi się moralki złamały. No patrz, cóż za niefart, chociaż czekaj, dojadą jednymi. No dobra, niech będzie, to szarżuj tu. Wy do przodu. A nasza artyleria... Nyszlisen. Nyszlisen? Bo to ta artyleria może zaboleć w dwie strony. Kurde, porządny Total War, nowy, dobrze zrobiony, na wojnę 30-letnią, drugą połowę XVII wieku, w ogóle na XVII wiek, końcówkę powiedzmy XVI-XVII wieku, początek. Rozumiesz, że to by było piękne, piękny ten Total War, łączący jeszcze potężną kawalerię, strzelców, piechotę walczącą z Warciu, coraz lepszą artylerię, konflikty dosłownie na całych światach dziejące się, początek kolonizacji, wyścigu kolonialnego. O, zażądaj okupu. Okup odrzucony. Carski carewicz jednak dobrym pastuszkiem nie jest. Trzeba przekonać o tym ruskich. No dobra, mamy pewną przewagę strategiczną na północy. Berdyż, czekaj, co? Berdyż ruski żeś zdobył? Każdy sobie panem w naszej Obiecujący dowódca Rzeczpospolitej. wojewoda smoleński. Berdysz, co robi Berdysz? Berdysz to biała w postaci topora siekiery z zakrzywionym przypominającym półksiężyc ostrzem nabitym na długi trzon po wbiciu w podłoże, służy także jako oparcie dla broni palnej. No właśnie, Rusy z tego korzystali, nie? Do dowodzenia wojskowym używającymi prochu plus 1 do morale wszystkich jednostek na polu bitwy. Spoko, przyda się. Przyda się. Taki Berdysz ozdobyczny, rasyjski. Wiecie, co by było piękne? Jakbyśmy się dogadali z tymi Tatarami, zawiązali z nimi traktat pokojowy, zawiązali z nimi sojusz i skłonili ich do najazdów na Rasyję. Przecież to by było tak piękne. Oho, siedmiogrodzki szpiegów. No, to jest ryzyko, że nam przejdą przez góry. Kolejny generał, bierzemy oczywiście. W Żytomierzu mamy 2 nowych generałów. Dawajcie na front, ewentualnie wspomożecie właśnie, to nawet blisko jest, mobilną armię kniazia Jaremy. Wykręta agenta. Przyłączyć osadę, Słupsk! No nie, no co to są? Przecież Słupsk to nasz wasal. To są Brandenburczycy w Słupsku. Raport końca tury 6000. Dobrze, że coraz bardziej rozkręcamy ekonomię naszej Rzeczpospolitej kochanej. Sojusz Wenecja, Toskania, Portugalia, Wenecja, Osman, Hiszpania? Wy nie powinniście walczyć o dominację na Morzu Śródziemnym? Interesujące. Budowa zakończona. Poznań, targowisko. Szekle handeli płyną z jednej i drugiej strony. Bardzo dobrze. Wielki rynek. Wielkie handeli. Tegom chciał. Natomiast chciałem również oblężenia Wielkich Ługów. Mości panowie, komu Bóg, komu ojczyzna miła. Jest trochę piechoty do walczącej z Warciu. Weźmiem szturmem miasto. Zamek, no ale to są zamki z Mediewala. Przecież ta piechota się wywróci od Przyjaciel wieżyczek. zamknął się w miastach.
że na automacie siądzie, ręcznie tego prowadzić nie będę. Szpiegu, pokaż co się z koło Pskowa, Nowogród. Nie wiem też czy chcemy dużo zajmować, no bo jak to zajmiemy, no to możemy się narazić Szwecji i na pewno tego nie utrzymamy. Czy Wielkie Łuki możemy przyłączyć, ale Psków, Wielki Nowogród? Spalić, splądrować? Miłościwy królu. Tu wieżyczkę jakąś rebelianci przejęli. Stań powiedzmy tu na granicy. Nie no, 500 za wieżyczkę nie wydam tyle. Możajsk. Kurde, tutaj już jest bardzo blisko do Moskwy gdzieś w tym kierunku, nie? Bardzo bliziutko. Wasza miłość. Wysłano obaczyć, czy ludzi Bardzo bliziutko. Armia z Połtawy, która szła na Połtawę, zakręciła, idzie w kierunku... O, ty, gdzie tu jest generał? To niedobra jest. Krynica mądrości. Dobra, Jarema. Panem w naszej Jarema leci tam na prędkości. Na koń. Miłościwy królu. Przejmie dowództwo. Nie wiem, czy on tam... Zamach jakiś? Tu są zabójcy na tej modyfikacji. Albo ze starości po prostu. Może tak być. Hetmanat Zaporowski Mlecjusz. Ale nie wiem, czy ten hetmanat rośnie. Nie podoba mi się to. Aleksander zaraz dotrze jako zarządca Siczy Zaporowskiej. Na koń. A za 2 tury padnie fort. Co tutaj za 7 tur? Wasza miłość. Wysłano obaczyć, Izium. czy ludzi podejrzanych. W okolicy nie masz. No nie ma. Tu jest kolejna armia tatarska. Wysłano obaczyć... Dziwne, że ci Tatarzy mają powiedzmy 2 armie operacyjne. Oblegamy ich 2 ostatnie osady jedyne, a oni stoją, nawet się nie ruszają, żeby przechwycić tego. Przerwać oblężenia. Czy opchniemy Annę Katarzynę Wazównę za prawa handlowe z Wielkim Księstwem Toskanii? Zobaczymy. Książę Ferdynando z drugiej strony. O, zaakceptowany. I mamy sojusz? Sojusz jeszcze mamy. Pięknie. Nie wiem, czy to jest dobre, że zawiązaliśmy sojusz z Wielkim Księstwem Toskanii. A, to nie, to czekaj, to nasz sojusz. To... Polski dziedzic poślubił księżniczkę toskańską. Królewicz Karol... Tak, czy nie? 38, dziedzic frakcji? Kto za kogo wyszedł? Bo my Wazównę mamy dalej? No mamy dalej. Czekaj. Bo ja żem się zgubił. Ludwika Maria Waza, spoko. Królewicz Karol Ferdynand. Jesteś bratem obecnego króla. Następca tronu. W ogóle jesteś zarządcą w Warszawie cały czas. Ty, ja nie rekrutowałem tego kapłana, my go dostaliśmy? Polski ksiądz. Anonim. Dosłownie anonim, bez imienia nazwiska. Mnich. Ksiądz Robak. Co się dzieje dzisiaj? Oho. Oho. Wielka bitwa naszych czasów z ruskimi podczas oblężenia Kurska, ta armia tutaj przypamiętała się. Tu mamy generała, a mamy fajną armię, obok jest kniaź Jarema, to się prawdopodobnie cofniemy. Ale myślę, że ta bitwa i tak nas spotka, więc tutaj wam podziękuję za uwagę. Dziękuję za oglądanie do końca. Przypominam o komentarzach i łapkach w górę. Trzymajcie się do następnego. Ciś.